Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie. Ja jestem Joshua Rafael Sonnenschein. So now I continue in English. I have a wonderful partner translating through the evening. It's Iwonka Liczyszka, correct? Correct? Stand up to show. Okay. She will translate in Polish. Dobry wieczór. And I continue in English. I will start learning more Polish. So. I need to first explain who I am. We have short time. We have, oh, thank you. Dziękuję bardzo. We have only 40 minutes. So I cannot tell you too much about me, only what's for you important. I am not member of any political party. However, I engage for human rights, human dignity, and peace and tolerance between people. Mamy tylko 40 minut i nie będę mógł wszystkiego powiedzieć, co bym chciał, ale chciałbym Państwu przedstawić siebie w ciągu tego krótkiego czasu. Ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, ale angażuję się w działalność na rzecz praw człowieka i ochrony ludzkiej godności oraz pokoju i tolerancji. Tonight, I don't speak
on behalf of any community. And I'm not member of any religious community, but I believe in one God. Dzisiaj wieczorem nie mówię w imieniu jakiejkolwiek społeczności i nie występuję też na rzecz żadnej społeczności religijnej, ani struktury religijnej, ale chciałbym nadmienić, że wierzę w jednego Boga. I'm not an historian. However, I researched since 25 years on this subject. Nie jestem historykiem, ale na ten temat, o którym dzisiaj będę chciał mówić, spędziłem nad badaniami nad tym tematem spędziłem 25 lat. I am not related to Lubartów, nor to any of the protagonists of my story. Nie jestem spokrewniony z Lubartowem w żaden sposób i historia, o której dzisiaj będę mówił, też nie dotyczy żadnego z moich przodków. I was born in 1969 in Bavaria, Germany, where I obtained Matura. I used to work before as a sales manager and as the director of my own marketing agency for cultural marketing events. Since a few years, I switched to do art work and tried to make a living as an artist too. Urodziłem się w 1969 roku w Bawarii w Niemczech, gdzie skończyłem maturę. Pracowałem dotychczas jako kierownik sprzedaży i dyrektor własnej mojej agencji promocyjnej, marketingowej, w ramach której promowałem aktywności kulturalne. Od kilku lat zaangażowałem się także w pracę artystyczną. Obecnie zarabiam na życie jako artysta. Dzisiaj mogę być pisarz kontraktowy, z tego co wiem. Besides, I'm the founder of the biggest national association of refugee helpers in Germany, Unser Veto, with almost 10,000 members and with a network of 250,000 volunteers. In this role, I have been invited even to the Kanzleramt, the bureau of our Chancellor. Oprócz tego jestem założycielem największego stowarzyszenia, które pomaga uchodźcom w Niemczech, Unser Veto, które zrzesza około 10 000 członków i sieć niemal 250 000 wolontariuszy. W tej roli zostałem nawet zaproszony przez kanclerza Bundestagu. My speech tonight is apart from all organizational cost, free of charge and salary. Tonight I will speak to you as a German citizen, as a volunteer for humanity. In Yiddish you'd say simply as Mensch. Mój dzisiejszy wykład, poza kosztami organizacyjnymi, jest w całości bezpłatny i nie chcę za niego honorarium. Dzisiaj wieczorem będę mówić do Was jako obywatel niemiecki, ale jednocześnie wolontariusz ludzkości. W języku jidysz powiedziałbym, że występuję tu jako Mensch, czyli człowiek, po prostu, istota ludzka. Please forgive me if I maybe once used wrong term or word to name something. It's just my socialization in Germany was in a different country. So the same word can have different meanings in different countries. And I might tell something you might as well already know. So I'm still learning from you and the Polish culture. If you are patient with me, definitely we don't want to change history. We're only asking for more history, to include the Yiddish part. Bardzo proszę, żebyście mi wybaczyli, jeżeli popełnię jakieś lapsusy językowe albo użyję jakiegoś słowa nieprawidłowo. Jak wiecie, wychowywałem się w innym państwie i w innej kulturze, a to samo słowo może mieć różne znaczenie w różnych państwach i kulturach. Być może powiem też coś, co już jest dla Was oczywiste. Ja chcę się uczyć od Was polskiej kultury, jeśli tylko zechcecie być trochę ze mną, powiedzmy, cierpliwi. Z pewnością nie jest naszym celem zmienianie historii. Wszystko to, co prosimy, to tylko poszerzenie wiedzy o historii, której częścią jest także kultura jidysz. This year in summer
I visited Lubartów again to do some research for my book. Incidentally, I met Mrs. Szepaniak, the director of Dom Kultury. Tego lata przyjechałem do Lubartowa po raz kolejny, aby przeprowadzić jeszcze badania nad materiałem do mojej nowej książki. I przypadkowo spotkałem panią Grylicką-Szczepaniak, dyrektor tutejszego Domu Kultury. Soon after, we were exchanging our thoughts about the history of Lubartów and how wonderful it would be to have some of the Yiddish life and traditions back in this town. Nie zajęło nam długo, zanim zaczęliśmy wymieniać opinie i zdania na temat historii miasta Lubartowa i tego, że byłoby świetnie, pięknie, jeżeli udałoby się odkryć trochę życia i kultury i tradycji jidysz w tym pięknym mieście. I proposed to help her to start a project for Lubartów to discover the history of this town and to bring back pomalutku some Yiddish tradition and life. Together, we agreed to start promoting a Polish-German association for Yiddish life. Zaproponowałem, że pomogę w rozpoczęciu projektu dla miasta, aby odkryć jego historię i pomalutku przywrócić do niego kulturę jidysz w tym miejscu. I wspólnie zdecydowaliśmy, że rozpoczniemy współpracę na rzecz promocji Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Życia Jidysz. However, before we build the house, first we need the family. So the aim of my presentation today is to win your hearts to be part of this association as member. Jednakże, żeby wybudować dom, potrzebujemy najpierw rodziny. Dlatego celem mojej dzisiejszej prezentacji jest zdobycie waszych serc, tak, abyście zechcieli być częścią tego stowarzyszenia, żebyście zechcieli być jego członkami. We are not asking for money nor house. All we need is your help and your involvement. If we find enough supporters, volunteers and members, we could start next spring with the first meeting of this association. Nie prosimy was o pieniądze, ani o jakiekolwiek wartości materialne, nie mówiąc o domu, mieszkaniu. To, co prosimy to jest o waszą pomoc, zaangażowanie i wsparcie. Jeśli udałoby nam się zgromadzić sporą grupę osób, to moglibyśmy nawet takie pierwsze spotkanie stowarzyszenia odbyć na wiosnę. My part in here will be mainly to put Lubartów on an international map and to bring via international marketing many friends of the Yiddish culture to town, cultural tourists who visit Lubartów and have their vacation with us. Finally, to support our town, to buy Lubartowian products and so to fund this project. Moją częścią zaangażowania byłoby głównie przyczynienie się do tego, żeby Lubartów stał się miastem rozpoznawalnym na mapie międzynarodowej i jak również zainteresowanie tym miasteczkiem wielu moich przyjaciół, znajomych z kultury jidysz, jak również turystów, którzy mogliby odwiedzać Lubartów, spędzać tutaj wakacje ostatecznie, wspierając to miasteczko, także finansowo, poprzez kupowanie na przykład lokalnych produktów, w ten sposób przyczyniając się do rozwoju takiego projektu. Nevertheless, it is still just a vision or only a dream. There needs much work to be done and many steps to be taken. Let's start today with the first step. Niemniej jednak to na razie jest tylko wizja i marzenie. Potrzeba bardzo wiele pracy i wielu kroków, aby zrealizować tę wizję. Zacznijmy dzisiaj tym pierwszym krokiem. The Yiddish history of our town is as old as the town itself. Since 500 years, the Yiddish culture of Lubartów is present here and was alive until September 39. Historia jidysz tego miasta jest po prostu historią tego miasta. Od 500 lat
kultury żydowskiej w Lubartowie. Ona jest tutaj obecna i była tutaj wyjątkowo żywa do września 1939 roku. Before 1939, there were of approximately 9,000 inhabitants, approximately 5,000 were Jewish Lubartowians. We should remember them always as Polish citizens, born in Lubartów with the face of Judaism. When I say born in Lubartów, I don't mean they were killed in Lubartów. Nevertheless, they belong to this town. Przed rokiem 1939 w Lubartowie żyło około 9 tysięcy mieszkańców. 5 tysięcy z nich to byli mieszkańcy wyznania żydowskiego. Powinniśmy pamiętać o tym, że to byli polscy obywatele oczywiście, którzy urodzili się w Lubartowie, wyznawali judaizm, a gdy mówię, że zostali urodzeni w Lubartowie, to nie mam na myśli tego, że również że zginęli również w Lubartowie. Niemniej jednak oni przynależą do tego miasta. Przynależeli. The majority of Lubartowians before 39 spoke Yiddish and Middle Old German language with Hebrew letters, and they spoke Polish and Russian too, since the trade with the neighbors was always flourishing. Większość Lubartowian przed rokiem 1939 porozumiewała się w języku idysz, który jest czymś pomiędzy niemieckim językiem a z hebrajskimi literami. Oni oczywiście także mówili po polsku i po rosyjsku, dlatego że kwitła tutaj wymiana komercyjna pomiędzy sąsiadami. They were brewing Jewish Polish beer, 11 different sorts of Lubartowian beer. They were known for their tailoring skills and fashion. They had many different trade shops. They were farmers and shop owners, teachers and doctors, rabbis and carpenters. Some were religious, some were not. They played soccer. They founded 2 football teams. One of them, the Lewak team of 1923. Much more information you can find on the platform of the virtualny Shtetl, made by professional historians. Ważyli tutaj polsko-żydowskie piwo, a w zasadzie 11 różnych odmian lubartowskiego piwa. Ci ludzie byli znani ze swoich umiejętności krawieckich i stylu. Wiele z nich miało bardzo dużo różnych sklepów. To byli także farmerzy, właściciele sklepów, ale również nauczyciele, lekarze, rabini i stolarze. Część z nich była religijna, część nie. Grali w piłkę nożną, a nawet fundowali dwie drużyny piłkarskie. Jedna z nich to właśnie drużyna Lewart, która została powołana do życia w 1923 roku. Więcej informacji można znaleźć na platformie wirtualny Shtetl, która jest administrowana i zarządzana przez profesjonalnych historyków. Besides Lublin, it was the second largest Jewish community in Poland. However, if you consider Lublin a more or less big city, Lubartów was only a small town. In Yiddish, you'd say a Shtetl, which terminus has internationally, for everybody, a very romantic connotation. Obok Lublina to było największe skupisko ludności żydowskiej w Polsce. Jednakże Lublin jest mniej lub więcej dużym miastem, a Lubartów tak naprawdę był jedynym małym miastem, miasteczkiem z kulturą idysz. Dlatego ta nazwa Shtetl najbardziej pasuje do tego miasteczka, bo ona również zawiera w sobie taką konotację bardzo romantyczną, małego miasteczka. So considering this, we are allowed and proud to announce Lubartów as the biggest Shtetl of Poland. And while at the time being
they didn't exist in Israel, nowhere. There are many Jewish communities in the New World. We might find out one day that Lubartów eventually, the biggest shtetl in the world. Oh, sorry. Przepraszam. Carry on. Biorąc to pod uwagę, możemy powiedzieć, że Lubartów był największym miasteczkiem żydowskim w Polsce. W tamtym czasie, biorąc pod uwagę, że obecnie poza Izraelem nie ma tak dużych skupisk ludności żydowskiej w ogóle na świecie, być może moglibyśmy powiedzieć, że Lubartów ostatecznie mógłby być największym miasteczkiem żydowskim w ogóle w całym świecie. Next time I tell you more. Let's start with small steps. I will tell you today the story of only one Lubartowian of the 5,000 perished Lubartowian lives. Następnym razem powiem Wam więcej. Na razie zacznijmy małymi krokami. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć historię jednego Lubartowianina z tych 5,000 Lubartowian, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej. So, this is only one Lubartowian, the story of one. 1993, my incident, can you put this up? Oh yeah, okay. You see, Sonnenschein Mordka. It's a book of Oswiecim from Danuta Czach. And you need to zoom it down, please. Smaller. Yes, okay. Okay. Mordka Sonnenschein. It says that he was running away from Oswiecim and he got caught and brought to block 11, and the next day he was shot. This is all I knew in 1993. I saw the name Sonnenschein, I say, okay, who is this? Then I read the book, I read only this. Spróbuję przetłumaczyć, chociaż dużo tego jest. W 1993 roku, kiedy rozpocząłem swoje badania, zacząłem nad książką, którą tutaj widać. To jest księga tak naprawdę z Oświęcimia. Danuta Czach. Przepraszam, nie jest Danuta Czach, która pisała na temat osób, które były w Oświęcimiu, i tam znalazłem nazwisko Mordki Sonnenscheina. I to mnie, zacząłem dociekać tego i dowiedziałem się, że właśnie Mordka Sonnenschein w wieku 21 lat uciekł z Oświęcimia i następnego dnia został zamordowany. One thing already, when I read this, it already struck to my mind. Wow, somebody tried to escape Auschwitz. I found this very important to notice. And I continued to do research. Next, please. Zainteresowało mnie to, że ktoś próbował uciec, to jest jakiś hero, który próbował uciec z Oświęcimia. Co prawda nie udało się to, ale zacząłem się interesować tą osobą. I was 20, I'm now 48, I was 22, 23 years old. I went to Oswiecim to volunteer in the museum. And I volunteered 3 miesiące. And this is just to show, this is a postcard I received in 95. I was in Oswiecim in 93. 95, Professor Stelecki sent me a postcard to Canada. I was in Canada and he sent me a nice card to Canada. Obecnie mam 48 lat, w 1993 roku miałem 23 lata i wtedy chciałam zostać wolontariuszem, przyjechałem do Oświęcimia i tam służyłem jako wolontariusz i tą kartę, która była wcześniej widoczna, otrzymałem 2 lata później od pana profesora Stoleckiego właśnie z Oświęcimia. I found in Auschwitz, I found this card in the registration card and it was in French. So I said, Auschwitz, French, and I did research. First of all, I saw this young man, 1922, was born in Lubartów. Young man of Lubartów.
in France. Next, please. Będąc w Oświęcimiu, będąc w Oświęcimiu, znalazłem taką kartkę, na której było nazwisko właśnie Mordki Sonnenscheina i było w języku francuskim, co mnie zaciekawiło. I znalazłem właśnie ten młody człowiek urodzony w 1922 roku w Lubartowie właśnie i to mnie zaintrygowało. Tak. This is interesting to see the numbers. There, one more, please, a little bit, slowly, pomalutku. Okay, go. Lubartów. One more Lubartowian, Puterman Józef. Same number. I jeszcze jednego znalazłem człowieka, który również urodził się w Lubartowie, jeszcze jeden Lubartowianin o innym nazwisku, tak jak tutaj Państwo widzą, Puterman, Józef. I to w jaki sposób go zaintrygowało. Okay. Next, please. Now, this 1937. Now, I asked myself, why did Mordka Sonnenschein go to France? Then, the time, 1937, people talk, they have good network, they already run away or go away from Poland to France. They think they escaped the Nazis. So they were in France, and this was the time, this is in New York, 1937, protesting before the war. Before the war, this is important. People know already what will happen. So, continue please. This is different. This is Buenos Aires, 1938. This is pro-Nazi in Ashanti, before the war. To, co mnie zaintrygowało, to dlaczego człowiek, który urodził się w Lubartowie, w jakim celu uciekał do Francji przed wojną, przed II wojną światową. I wtedy odnalazłem takie zdjęcia jak tutaj i zacząłem dociekać historii. I to, co widzieli Państwo wcześniej, czyli były już zgromadzenia jeszcze przed wojną, które występowały przeciwko nazizmowi i było już takie powszechne poczucie tego, że może dojść do czegoś złego, w związku z czym ludzie uciekali z terenów takich jak Polska, na przykład do Francji, bo tam spodziewali się, że tam będą bezpieczniejsi. So the atmosphere was worldwide anti-Semitic. Next, please. Now, you see Mordka Sonnenschein comes from France to Auschwitz. Lubartów, you see German language, Schneider. Taylor, Schneider. Tak, Krawiec. Next, please. Stop, one too fast, sorry. So, here you see, here's his death day. He was shot on this day. He tried to escape without shoes in November, you know it's very cold. They catch him and the next day, picture please, they shot him in block 11. To, co było widać na poprzednim zdjęciu, to jest właśnie data jego śmierci, Mordki Sonnenscheina, który dzień wcześniej zdołał uciec z Oświęcimia, został złapany następnego dnia i został rozstrzelany tutaj, na tej znanej ścianie śmierci w Oświęcimiu. 25 listopada chyba Block 11. Block 11. 42 roku. Next, please. This is a little bit slowly. Yeah, more. Here, Sonnenschein Mordka. This is the Book of Death. To jest Księga Śmierci i to nazwisko Mordki Sonnenscheina przekreślone, tak jak i tych pozostałych osób, które zostały w tym czasie zamordowane. Okay, next, please. So stop. Now, when I find out that this young man was born in Lubartów, I wanted to know where did he live. I wanted to know where is Lubartów, what is Lubartów, and 1993, as a young man, I come to Lubartów on 11th of July to look, to see. Byłem zaintrygowany tym, gdzie ten młody człowiek, który został zamordowany w Oświęcimiu, o takim samym, akurat on tego nie powiedział, ale ja dodaję o tym samym nazwisku co ja,
mieszkał. W związku z czym przyjechałem do Lubartowa i to jest właśnie bilet, który kupiłem tamtego dnia, 93 roku, w lipcu, 11 lipca. Next, I went to France, to the camp in France where many Lubartowians were captured. Pithiviers. I went to France to research too, but unfortunately, I didn't find anything. Po mojej wizycie w Lubartowie następnie udałem się do Francji, do miasteczka Pithiviers, w którym było takie zgromadzenie i tam też chciałem robić swoje badania i przebywać, ale niestety tam niczego więcej nie uzyskałem. Not much left, yes. Next, please. But, however, I found some proof that from France you have 79 trains from Pithiviers and Drancy to Auschwitz. 79 trains to between 500 and 1,000 people. That's about 80,000 Polish, mostly Polish Jewish Polish. And Mordka Sonnenschein was in number 4. 25 June, Pithiviers, Auschwitz. Yeah? If you could please go back to the first picture. Can you go back to the very first picture? I show you how we know. Yes. Go up a little bit. Stop. A little bit down. So here you see these numbers. 1,000 Jews, die Transport des RSH aus dem Lager Pithiviers arrived in Auschwitz. This is the train, number 4. Now we go back again, please. Can I just complete the translation? To, co mnie zaintrygowało, to że z miasteczka Pithiviers z Francji było 79 pociągów, które dowoziły przywiozły ludzi do Oświęcimia w 1942 roku. I teraz to, co było pokazane na pierwszym slajdzie, to jest właśnie dokumentacja tego, że w 4. pociągu był właśnie Mordka Sonnenschein. To jest zestawienie tych wszystkich pociągów, tych 79, które przyjechały do Auschwitz w latach 42-44. I tam na samym początku, na tym pierwszym zdjęciu mieli Państwo właśnie informacje łącznie z numerami tych pociągów. Next, please. Stop. Even there was data to know who was on this train. So you can look which train, how old were the people. If you go up, 1920, a little bit, to, co tutaj Państwo widzą, to tak naprawdę dokumentacja również, która wyszczególniała, w jakim wieku byli ci ludzie, którzy przyjeżdżali w tych pociągach, czyli w każdym pociągu było zaznaczone, w którym roku urodziła się każda osoba, która była w tym pociągu. Tak? To są daty urodzin po lewej stronie, tak jak Państwo widzą, i liczba ludzi, którzy się w tym czasie urodzili i zostali przywiezieni w tym pociągu. No, up. No, down. Niżej. Excuse me. So, until 1920. Can you show me 1920? Stop? Yes, perfect. You see? This train was 1942. So if you count, these were all kids, children. To był akurat wagon, tak jak widzicie, ten numer 42, to był wagon z dziećmi, bo to był rok 1920. Kiedy się urodzili w 20. Do you mean they were born in 1920, right? They were born. This is a birth date. So if you count, the train is 1942. So these are all young kids. Still like around in their 18s, 17s, right? Yes, exactly. Tak, tak jak tam widzimy te daty po lewej stronie, to są właśnie daty urodzin, więc to byli bardzo młodzi ludzie, no może nie dzieci, ale bardzo młodzi ludzie, tak? Next, please. So the time being, you see children with Star of David, labeling kids. Next, please. Tutaj Too fast? Was it too fast? Now we come back to Mordka Sonnenschein. So I'll just quickly translate the previous one. Okay. Yeah, the previous one. Tutaj jest zdjęcie z
dzieci, które były dołożone do Oświęcimia, wszystkie są oznakowane już gwiazdą Dawida. Now, Mordka Sonnenschein. Now I need somebody who speaks Polish, perfect, who reads it to us, please. That's the birth certificate of Mordka Sonnenschein. Potrzebuję kogoś, kto mówi po polsku, dlatego że to jest tak naprawdę certyfikat urodzenia Mordki Sonnenscheina. Sami Państwo mogą po prostu przeczytać, dodaję od siebie, co tam jest napisane, oprócz może tych nieścisłości, tak jak ja widzę stąd, działo się to w mieście Lubartowie dnia 21 lutego roku 1922 o godzinie 12 w południe stawił się Sonnenschein, tak, krawiec, lat 36, mieszkający w Lubartowie w obecności świadków i Szmula, Szlomy, tak. Sami Państwo lepiej potrafią od handlarza, lat 36 i Szlimy Morgensterna, szkolnika, lat 39, mającego w Lubartowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że takowe zrodzone jest tu w Lubartowie w dniu 13 lutego roku bieżącego z jego małżonki Fajgi Sury ze Skórników, lat 37, mającej. Dziecięciu temu przy obrzezaniu nadane zostało imię Mordka. Następnie przez akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez nich podpisany został stawający Chill Sonnenschein oświadczył, iż i tego nie umiem przeczytać. So when I found this document, I found his father, Chill Sonnenschein. W ten sposób znalazłem jego ojca, Chilla Sonnenscheina, ojca Mordki Sonnenscheina, znajdując ten dokument. Next, please. Then I went to Archivum Lublin Archivum, and I look more, and I find out, wow, more Sonnenschein, not one, more. Następnie udałem się do Lublina i tam znalazłem znacznie więcej Sonnenschein. W archiwum w Lublinie znalazłem znacznie więcej Sonnenscheinów. Surprise. Tak, niespodzianka. Next, please. So now I found 50 Sonnenschein born in Lubartów. 50. You see, Leiba Sonnenschein born 22/11/1916, father Hersch, mother Peza, 1916. Berek Sonnenschein, baby of Lubartów, born in Lubartów. Haya Sura Sonnenschein, born in Lubartów, and so on. Pomalutku, go down, please. W ten sposób znalazłem 50 Sonnenscheinów, którzy byli urodzeni w Lubartowie. I tutaj to, co Państwo widzą, to są jego zestawienia tak naprawdę tych osób, które zidentyfikował w tych księgach i w archiwum w Lublinie, jak rozumiem. So I was looking only for one Sonnenschein, only for Mordka Sonnenschein, and suddenly I find 50. Szukałem tylko jednego Mordki Sonnenscheina, a nagle znalazłem 50 Sonnenscheinów. So we go 50 down. Sonnenscheinów. Stop. And I find my Mordka Sonnenschein. In the book, his father's name is Chill, his mother's name Fajga Sura Skronik. I pośród nich znalazłem swojego Mordka Sonnenscheina, którego szukałem, i z jego ojcem Chillem i matką Fajgą Surą Skórnik. Go up, please. Oh, yes. Go down, go down. 29, all Sonnenschein, babies, Słoneczkos, all Słoneczkos. Wszystkie. Continue, please. I rok 29, wszyscy Sonnenschein. Sonnenschein po niemiecku oznacza tak, świecące słoneczko, tak? Więc wszystkie dzieci świecącego słoneczka tutaj. So we continue 1930, 1931, 1938, 1939. Stop. 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 No, no, no. Go. Stop. 1939. No more.
To pewnie Państwo No zrozumieli more sami. słoneczko. Tak, do 39 w archiwach były wszystkie daty urodzin i moje badania. 50 słoneczko. No, 50 słoneczek. 39. Skończyły się na roku 39. Po roku 39 nie było już żadnego sonnenschein. Next, please. Słoneczka. So now I continue my research. I look for his father, chill sonnenschein. What I find, my goodness, I find chill sonnenschein, chill sonnenschein, working for the AK in France. He was with the AK in France. To, co znalazłem, to zacząłem szukać ojca mordki Chilla i to, co znalazłem, to fakt z jego życia, że pracował dla Armii Krajowej we Francji. Wow! I continue to do research. Next, please. Stop. I look where did Sonnenschein live? How the road looks, just interesting, you know? Interested in see how. I find, go up please, Sonnenschein, Chill, ulica Kościuszki, number 16, Chill, Sura, Daja. Zacząłem się interesować, gdzie mieszkali, gdzie konkretnie mieszkali. Zajrzałem do wykazu i tam okazało się, że właśnie Chill Sonnenschein mieszkał przy ulicy Kościuszki w Lubartowie. And this book is from 1939, 25 November 39. To zestawienie jest, jak widzicie Państwo, z 1939 roku, 25 listopada 1939 roku. Next, please. This is where Mordka Sonnenschein played football. To jest miejsce, gdzie Mordka Sonnenschein grał w piłkę nożną. This is Kuszyska. No, so he played football there or he lived there? No, he lived there, but He lived played there, the yeah. street. Okay. The backyard. So, tam mieszkał i tam najprawdopodobniej grał w nogę z innymi dziećmi. Next, please. Same picture. A to jest... There's the same picture. Same perspectiva. To jest perspektywa dokładnie tego samego miejsca z roku 1939 i obecnie. So, he was living very close to Dom Kultury. So, Mieszkał let's bardzo continue. niedaleko tego domu kultury. So, what a coincidence. The world is so small. So, Co za next przypadek. please. Stop. Here, you find all the names where everybody lived before 39. Na tym zdjęciu można zobaczyć nazwiska, jeżeli powiększymy tą mapę, to jak rozumiem pokażą nam się nazwiska tych osób, które żyły w tych miejscach zaznaczonych na tej mapie. So this is we have lots of data. I was surprised to have find so much of information, so much data, and it's waiting for us to be prepared. Byłem zdziwiony, że mamy tak dużo danych, które są tutaj gotowe i tylko czekają na to, żeby je tak naprawdę odkryć. Mamy bardzo dużo danych. Next, please. So, these were students in 1933. This is a Jewish Youth Organization of Lubartowa. To zdjęcie jest zdjęciem młodzieżowej organizacji żydowskiej z roku 1933. Tak wyglądała właśnie młodzieżówka. Next, please. This is Lemart, born 1923, blue and white colors, founded by the Jewish community. Lubartowski klub sportowy Lebart, ufundowany w 1923 roku, Państwo widzą. Zdaniem jego właśnie to nieprzypadkowe jest, że kolory niebiesko-białe, które są typowymi kolorami żydowskimi. He says, yeah, obviously.
Oczywiście. That was Polish. He just mentioned that was Polish club, right? That was Polish club, not the Jewish one. No, all Polish, all Jews are Polish. Sorry? All Jews are Of course, they are Polish citizens. There's no difference. Nie ma żadnej różnicy. To byli wszystko polscy obywatele. Wyznawali taką lub inną wiarę, ale to byli polscy obywatele. Okay. So this one line more, please. One line. So 1947. 1947. This is the only book exists from survivors. Materialne of the survivors, and please one more page, because I will show now why it belongs together. Next page. This before was the first page. This is the last page. Memorial. Memorial the Lubartowian survivors. To była książka tak naprawdę upamiętniająca tych, którzy przetrwali, Lubartowian, którzy przetrwali. To, co było na poprzednim zdjęciu, to była pierwsza strona tej książki, a to jest ostatnia strona tej książki. So, first page, last page. Interesting here is the sun. To, co najbardziej jego zainteresowało oczywiście, to jest to słońce. The sun. Remember it, please. I will tell you now why. Next page, please. This logo is from 2014. You hear 1 hour, sun and shine, 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 sun and shine. To co? Myślę, że jak przetłumaczę przypadek, nie sądzę, to będzie wszystko, co potrzebne. Jak zobaczył to logo, w którym też było słoneczko, to właśnie... What means destiny? What means destiny? Przeznaczenie. To było to, co przyszło mu do głowy, kiedy zobaczył to logo. Okay. Now, seeing so many swans there, next page please. Stop. My idea, now I stop history, I come to the project. I talk about the project. I thought maybe it's nice idea for marketing too, nice idea to call the Shtetl, that Lubartów is a Shtetl of sunshine, słońce. It was an idea because it matches with everything. It's complete, and it's for me it's a very nice name. Okay. So next. Oh, please. Okay. To teraz już przestanę tę część historyczną, tylko powiem teraz o tym projekcie i jak sobie wyobraziłam ten projekt, wyobraziłem sobie, że może powinniśmy nazwać ten projekt po prostu Lubartów, Shtetl, miasteczko słońca, the Shtetl of Sunshine, czyli miasteczko słońca, bo cały czas to słońce się przebijało i przez tę historię, którą on studiował. Next, please. Next. Okay, stop. Now I come to Lubartów to see what do we have, where do we start, where do we have to start from, what do we have. Now this is the actual situation. The actual situation is this is the only thing what reminds somebody of the Yiddish past in Lubartów. Unfortunately, it's the only place right now. Jak zacząłem się zastanawiać, to dobrze, to od czego zacząć? Co mamy, od czego możemy zacząć tak naprawdę? I przyjechałem tutaj do tego miejsca i to jest jedyne miejsce, które w jakikolwiek sposób upamiętnia kulturę żydowską i kulturę idysz w Lubartowie. Next page, please. This is the situation. So I think my belief is we can do more. We can do more. This is my true belief is I think we can do more. If we want, we can do more. We have lots of data, we have lots of culture. I think we can be proud of our tradition, of our past. And I try now to win your hearts, to give us a chance to support this project. Okay. To jest to, co mamy w chwili obecnej. Ja uważam,
że moglibyśmy w tym momencie robić więcej. Dlatego jestem tutaj, żeby spróbować rozpalić, wygrać wasze serca, żeby zrobić coś więcej niż to, co mamy tutaj w chwili obecnej. The human dignity is for every human being and human right. And human rights say don't die when someone dies. We still need to uphold his dignity as human being. And not remembering someone is letting him die twice. Ludzka godność powinna zostać zapewniona dla każdego człowieka jako prawo ludzkie. A prawa ludzkie nie umierają, kiedy ludzie umierają wraz z ludźmi. My ciągle jesteśmy zobowiązani do tego, żeby kontynuować godność i ochronę godności ludzkiej i społeczności, nie zapominając o kimś, nie pamiętając go, pozwalamy mu umierać po raz drugi. Furthermore, as in the Torah it states, if you save one human being, you save the world. I would like to conclude and add here, if we save one man's human dignity, we save the humanity. Co więcej, jak to jest napisane w Torze, jeśli uda ci się uratować jedno ludzkie życie, to uratowałeś cały świat. I chciałbym tym konkludować i to dodać w tym momencie. Jeśli uda nam się ochronić godność jednego człowieka, to wierzę, że uda nam się ochronić całą ludzkość. Parafrazując te słowa z Tory. The Nazis wanted to exterminate all Jews. Polish, Hungarian, French, German, Greek Jews. All of them. They didn't succeed. However, in the matter of Yiddish culture, it could get lost. It is in jeopardy in great danger. And I don't want the Nazis to win in the end. Faszyści, naziści chcieli eksterminować wszystkich Żydów, niezależnie od tego, czy byli Polakami, Węgrami, Francuzami, Niemcami, Grekami, niezależnie od tego, jakimi Żydami, jakiego pochodzenia byli, wszystkich. Nie udało im się to, ale niestety to może być ta część, w której udało im się zniszczyć kulturę jidysz, która może być zagrożona i w zasadzie jest w chwili obecnej zagrożona i ja bardzo nie chcę, żeby w ten sposób naziści wygrali. This is why I want this project to succeed too. Above all, it is the milestone of humanitarian engagement, civilians from different nations working together to preserve culture, building a future of tolerance, understanding and respect for the generations to come. Dlatego chciałbym, żeby ten projekt był sukcesem, żeby był kontynuowany. Ponad wszystko to jest ogromny krok w kierunku zaangażowania humanitarnego, takiego ludzkiego, z bardzo różnych narodowości, które pracują razem, żeby utrzymać i zachować jakąś kulturę i będą budować wspólną przyszłość dla tolerancji, zrozumienia i respektowania wszystkich nowych pokoleń, które przyjdą do nas. The Polish-German Association for Yiddish Life, the Shtetl of Sunshine, Vision, Dream. My ideas are as follows. These are only my ideas. I hope next time, if I can come back, if you allow me to come back, we will have a meeting and you can bring in your ideas to tell how this project should look like. It's one man, one idea, two ideas, three ideas. So if we work together, this can be a very nice project. So my ideas are as far as now, international student of... I have to translate because I don't have everything writing. So
Mój pomysł na to wszystko to jest właśnie Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie dla Kultury Idysz, dla Życia Idysz. I mam nadzieję, że jeżeli zaprosicie mnie jeszcze raz i ten projekt będzie kontynuowany, to następnym razem wy również przyjdziecie ze swoimi pomysłami, tam gdzie się pojawia jeden człowiek, jest jeden pomysł, gdzie jest troje ludzi, są trzy pomysły i to wszystko może budować świetny projekt. So the ideas are as follows. My idea is to start pomalutku with international student exchange. Jewish kids coming to Lubartów, Polish kids going to Canada, Mexico, wherever, Germany, England. International sport tournament. For this I need the team of Levert. I need your help. We can organize international sport events here in Lubartów. International art exhibitions. We can invite, for example, German artists coming to Lubartów, Polish artists going to Germany, Lubartovian artists going to Germany. Cultural... Oh. Mój pomysł na to, oto co mam na myśli, jak mówię o Shtetl, o Sunshine i tym pomyśle, bo przede wszystkim chciałbym zainspirować wymianę studentów, międzynarodową wymianę studentów z Kanady, z Meksyku, z bardzo odległych państw, w ramach których dzieci i uczniowie jadą do obcego państwa i następnie tamci przyjeżdżają tutaj. To wszystko dzieje się w ramach po prostu takiej wymiany kulturowej, bez zaangażowania jakichś dodatkowych środków. Chciałbym także zainspirować takie międzynarodowe turnieje sportowe i tutaj bardzo bym też liczył właśnie na wsparcie lokalnego klubu sportowego Lewart, jak również wystawy międzynarodowe artystów, gdzie mogliby się wymieniać swoimi dziełami i prezentacją tych dzieł również w Niemczech i festiwale kulturalne. Tak, cultural festivals of literature and music. Following ideas are a virtual Shtetl, 3D, like in the computer, to show if somebody comes to Lubartów, to show him how did Lubartów look 100 years ago, to show. We have no picture, we could make it very nice, like a 3D animation. And also Shtetl miniature, like to ask one architecture to build us the little Shtetl of Lubartów from 920, 930, 910, whatever. But when somebody comes, when a tourist comes to town, they can see how it looked before. To, co ostatecznie jest moim marzeniem, to zrealizowanie takiego wirtualnego miasteczka w ramach 3D, gdzie będzie można oglądać w technologii 3D miasteczko takie wirtualne, w jaki sposób wyglądało 100 lat temu, 130, 190 lat temu. Oczywiście byłoby cudownie, gdyby udało się to wdrożyć nie tylko w opcji wirtualnej, ale również poprosić o to, żeby zbudować taką miniaturę takiego miasteczka, w których można by było widzieć, jak wyglądało. Mamy bardzo dużo fotografii, mamy dużo też dokumentów, z których można skorzystać i odtworzyć takie miasteczko. And some ideas are not finalized. It's just starting to be an idea. For instance, to have like in Lubartów, an area where you call, like in New York you have Chinatown, maybe if we find an area we can call Yiddish town in Lubartów, some area. So when tourists come, they can walk through and they find maybe Yiddish signs to have the impression how it looked like before. Or a park of Yiddish life, Remembrance Park. To nie są oczywiście projekty, które są w jakikolwiek sposób gotowe nawet na etapie przemyśleń, ale tak jak wiecie, są części miast w różnych miastach, które są zainspirowane jakąś kulturą, tak jak jest miasteczko chińskie, miasteczko żydowskie czy w Nowym Jorku, czy w innych miastach. Tak samo tutaj mogłaby być jakaś część miasteczka, która pokazywałaby określoną kulturę, życie określonych ludzi turystom, przede wszystkim turystom i w ten sposób była dla nich atrakcyjna i zachęcała ich do odwiedzenia tego miasteczka.
Another idea is, I'm a marketing expert, okay? I do marketing, so maybe even to have a fiddler on the roof, to play somebody violin on the roof, someday. We have souvenir shops from with coffee or glasses with Yiddish writings, maybe with pictures from 1920, souvenir shops. You know, when tourists come, they take something with home, to their home. And they have Lubartów. Jestem marketingowcem, dlatego od razu moja myśl o jakichś projektach idzie w kierunku tego, w jaki sposób można z czegoś zrobić marketing tak naprawdę. I w sposób naturalny zacząłem myśleć o tym, że być może kiedyś udałoby się zrobić takiego skrzypka na dachu. Albo oczywiście otwierać wiele takich sklepów, w których można było sprzedawać lokalne pamiątki, które były powiązane z tą kulturą, tak jak z 1920 roku. So it's not only you give, you get something back. Here's a class of a business class, business students, I think. Put your hands up, please. Where's my business class? Where are the business students? Where are the business students? They are ashamed. Where are they? Gdzie jest klasa biznesowa? Ręka do góry. Nobody studies business? Oh, okay. One is courageous. So this part could be very interesting for you. We need your help too, to think how to prepare this for the future. To nie jest tylko dawanie, ale też, jak widzicie, to może oznaczać także otrzymywanie czegoś w zamian. Spodziewam się, że tutaj jest grupa studentów biznesu, z którymi się wcześniej spotkałem, no ale akurat nie podniosę, jaki tam jest jedna osoba, z tego co rozumiem, która się spotkała, więc staram się ich zainteresować. So we could have more hotels, restaurants, bars, shops, maybe. City center will be full instead of empty. International funds, we could ask for international funds. Tour guides, the first Shtetl worldwide speaking Yiddish. This would be very interesting. Nowhere you have this. We would bring a Yiddish teacher to teach the tourist guides some Yiddish. That would be a very nice gesture for welcoming Itami for the tourists. And last but not least, side trips to the neighboring towns and places. And once we have such a good atmosphere, they will start to have interest into Polish culture too. So interest in Polish culture will rise too. So we all profit from this. This is a chance for the future. This project is culturally, historically, and economically a win for Lubartów. W sposób oczywisty, tam gdzie pojawiają się turyści, to pojawiają się również hotele, restauracje, bary, sklepy i miasto, które jest pełne, a nie wyludnione. Oczywiście moglibyśmy przy takiej okazji również skorzystać z międzynarodowych funduszy. To co mi się marzy, to nawet taki przewodnik, który mógłby być przewodnikiem Jidysz, co byłoby absolutnym wyjątkiem na całym świecie, bo byłby to pierwszy światowy taki przewodnik w języku Jidysz po miasteczku Shtetl. Oczywiście nie można zapominać także o tym, że to jest bardzo wiele różnych ciekawych miasteczek naokoło, które można przy tej okazji mogliby turyści zwiedzać. Więc takie miasteczko również przyciągałoby bardzo ludzi nie tylko do kultury Jidysz, ale również do kultury polskiej jako takiej i szerzyłoby kulturę polską na całym świecie również. So dziękuję bardzo for Wyszko and I was allowed to talk here, that you listened to me. It was not easy for me. I was a little bit afraid what would happen. Thank you for treating me nice. I appreciate this. And I hope if you want to participate in this association, we have outside lists where you can put down your email address and name. It's very hard for Mrs. Stepanka to look, to do promotion, to find you again. So please leave us your contact. So we send you for next year, we send you an email. It's less work for us. It's easier for all of us.
Please, if you like this association, if you like to know more, if you want to be invited for the next meeting, write down your email address. I think Darek will help you outside with the form. Bardzo, nie wiem, czy uda mi się wszystko przetłumaczyć. Bardzo Państwu dziękuję za to, że zabrałem Wam tyle czasu i mogłem przez tak długo prezentować tutaj swoje pomysły i historię tego, co udało mi się odkryć. Bardzo wszystkim Wam dziękuję za ten czas. I powiem już w skrócie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem czy wsparciem tego stowarzyszenia, to są wyłożone listy, na których bardzo byśmy prosili o to, żeby umieścić swoje imię, nazwisko i adres e-mailowy. Będziemy przesyłać informacje. W przeciwnym wypadku będzie bardzo trudno, żeby popularyzować tę ideę, a gdyby Państwo zechcieli się w nią zaangażować, to byłbym zachwycony. Where are those lists? Outside, I think Darek has this list. So this is very important. We need members. Obok drzwi. We need members for this association. Without members, there's no association. Potrzebujemy członków do takiego stowarzyszenia, bo bez członków stowarzyszenie po prostu nie będzie istniało. Thank you very much. Have a nice evening now with the band Shalom. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, żeby Rafał został jeszcze na moment. Pani Małgorzata Skrytowicz reprezentuje dzisiaj NSZZ Solidarność. Ma upominek dla Pana. Reprezentując Niezależny Związek Zawodowy Solidarność w Lubartowie i występując w zastępstwie za Panią Przewodniczącą, Panią Mariolę Gąsior, chciałam wręczyć ten tutaj upominek. Zanim zrobię, pozwolę sobie odczytać list skierowany do Pana. NSZZ Solidarność Ziemi Lubartowskiej przekazuje dla Pana publikację książkową wydawnictwa IPN chcąc podziękować za Pana działania związane z przywracaniem pamięci i historii naszego miasta. Doceniamy również Pańskie działania na rzecz humanitaryzmu i postaw prospołecznych prowadzonych przez Pańską organizację. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. It's a great honor. I adore Solidarność worldwide. We know all this organization did a lot for humanitarian, for the history of Poland, and it's a great honor for me to receive this. I will bring this to my volunteers in Germany. Thank you. Solidarność to jest ta nazwa, którą absolutnie mi imponuje i jestem zachwycony i tę książkę, ten upominek i to podziękowanie skieruję do wszystkich moich wolontariuszy w organizacji, którą się zajmuję. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Iwonka for translation, please. And 3 miesiące pracować Mrs. Stepanka for this event. Thank you. To tylko kwestia przemówienia, bo cały event nie jest mój, prawda?